Siema, chciałbym zaprezentować dwa wydania gry Starlink Battle for Atlas Starter Pack w wersji na Nintendo Switch oraz w wersji na PlayStation 4. Zobaczmy, czym różnią się te dwa wydania od siebie. Więc na początek musimy je otworzyć i dostać się do środka i zobaczyć, co tam jest w środku ukrytego. Więc tu jest wersja na PlayStation 4 i co ona ma w środku. Oczywiście podstawkę do pada i zaraz zobaczycie, jak montuje się pada. Więc bierzemy pada od PlayStation 4, dobra, i jak teraz go zamontować tutaj. Podejrzewam, że tak. O, siedzi w ten sposób. Mamy takie ustrojstwo zamontowane na padzie do PlayStation 4. No i tu jeszcze jest dość długi kabelek, który oczywiście musimy pod USB wpiąć do konsoli. Natomiast nasz pad w tym momencie prezentuje się o tak. Co tutaj jeszcze mamy w pudełku? Może zacznijmy od spodu. Mamy tutaj plakacik Starlink Battle for Atlas i z tyłu mamy stateczki. Zenit to jest właśnie statek, który jest w tym naszym starter packu. Oprócz tego jeszcze jest raz, dwa, trzy, cztery inne statki, które można dokupić osobno. Niestety są dość drogie, droższe niż sama gra starter pack. No i dodatkowe zestawy broni, które też można sobie dokupić, no i dodatkowi piloci. Więc to jest taki plakacik z gry. No i jest oczywiście sama gra. Starlink Battle for Atlas, Ubisoft. Nowa zafoliowana gra. To na razie nie będziemy otwierać. No i jest oczywiście to, co nas najbardziej może interesować, czyli ten stateczek Zenit. Jest to taki jakby poduszkowiec. Wygląda on tak, dokładnie. Trochę się kojarzy z tymi bolidami z Gwiezdnych Wojen Mroczne Widmo, jak były te wyścigi, gdzie młody Anakin Skywalker się ścigał. Trochę to przypomina właśnie tamtejsze poduszkowce. Jest tutaj też pilot. Jest to ten podstawowy pilot z tej oto gry. To jest taki chip, którym się go podpina. I cóż, i teraz jak mamy właśnie naszego pada z tym ustrojstwem, to tutaj montujemy naszego pilocika. Wsadzamy go o tak. I nasz pilot już jest zamontowany w naszym padziku. Wygląda to tak. I teraz możemy na pilota nałożyć nasz statek. Pilot wchodzi tutaj do kokpitu. O. Teraz nasz padzik stał się takim dużym ustrojstwem. I wygląda o tak. I to jeszcze nie wszystko, bo mamy tutaj jeszcze 3 rodzaje broni w zestawie. I jest tutaj broń, jaka to jest? Jakaś chyba ognista, bo wniosek tak, ognista. Jest tutaj płomyk. Możemy ją zamontować sobie na skrzydle, dowolnie na którym chcemy. I jeszcze jest jakiś taki karabin, taki chyba podstawowy jakiś karabin. Możemy go zamontować na drugie skrzydełko. I jeszcze jest trzecia broń, taka lodowa. I żeby ją zamontować, to już niestety nie mamy na to miejsca. Musimy w tym celu odpiąć którąś z broni, którą już mamy zamontowaną. Więc możemy na przykład odpiąć karabin, a w to miejsce podpiąć te lodowe rakiety. Możemy je też podpinać tył naprzód. Nie wiem, czy to będzie miało jakiś efekt. Trzeba będzie to sprawdzić dopiero w samej grze. Więc tak to się prezentuje. Dokładnie tak. I tak trzeba teraz grać, w ten sposób. Nie wiem, czy to będzie wygodne. Trochę chcę wciskać przyciski, to mogę tutaj trochę o ten
element zawadzać palcem, natomiast samo sterowanie gałkami w ten sposób możemy zawadzać końcówką kciuka tak samo. Średnio wygodne, powiem szczerze. No i tak jak pokazałem, jest jeszcze gra w folii, którą chciałbym teraz odfoliować. O, tak się zrywa folijkę. I w środku jest oczywiście płytka z grą. I co tu jeszcze jest? Jakaś książeczka. Proszę bardzo. Bardzo skromna, ale i tak jest to rzadkość w dzisiejszych czasach. Więc tak się prezentuje zestaw na PS4, wersja na Switcha, którą już kiedyś pokazywałem. W jednym filmiku poświęciłem jej cały filmik, więc tylko tak na szybkości sobie sprawdzimy jeszcze raz, co jest w zestawie. Również jest tutaj plakat. Czy jest taki sam? No nie, jest inny plakat. Plakat przedstawia Star Foxa, który jest ekskluzywną postacią dla tego wydania. Airwing to jest ten statek, którego nie było w wersji na PS4. A poza tym wszystko jest dokładnie tak samo, z tą jedną różnicą. Jest tu gra na Nintendo Switch i oczywiście też jest stateczek, czyli Airwing znany ze Star Foxa. No i jest to też takie ustrojstwo, w którym się gra. Tutaj nie musimy już być związani kablami, tylko w to miejsce wsadzamy joycony i możemy grać bezprzewodowo. Tworzy nam się taki jakby padzik. Coś w podobie do tego padzika od Switcha. Jakby wziąć i odpiłować w ogóle tą pionową belkę, to byśmy mieli normalnie legalny padzik do Switcha zrobiony z joyconów. Tak to się prezentuje. Mamy dostęp tutaj do przycisków L i R. Tak to wygląda. I teraz kolejnym krokiem jest wsadzenie pilota. Tutaj mamy dwóch pilotów w tym wydaniu na Switcha. Czyli mamy tego podstawowego pilota, tego samego, którego mamy w wydaniu na PlayStation. Zobaczmy, czy one się w ogóle czymś różnią. To jest ten ze Switcha, a to jest z PlayStation 4. Chyba wygląda dokładnie identycznie. Nie różni się zupełnie niczym. Dokładnie taka sama figurka. No i tu jeszcze jest na Switcha dodana druga figurka, czyli Fox McCloud. Jest to ekskluzywna figurka i ekskluzywny statek dla wersji z Nintendo Switch. Już to pokazywałem zresztą w unboxingu tej gry na Switcha. No i mamy sam statek Airwinga, który ma tutaj takie ruchome lotki, ale wydaje mi się, że jest to tylko taki gadżet kosmetyczny. No na pewno, bo właśnie wypadło. Badziewie. Kurna, popsuło się. Dobra. Chyba naprawiłem trochę tandeta. Powiem szczerze. Dobra. Można tak postawić, ale wydaje mi się, że to nie ma żadnego wpływu na rozgrywkę, zwłaszcza, że to jest tylko na takim plastikowym zawiesiku. Ale statek wygląda sympatycznie. I co dalej? Bierzemy pada, bierzemy liska, wsadzamy go tutaj i teraz na to nakładamy statek i mamy statek. I też jak gramy, to tutaj możemy nadgarstkiem zawadzić. No i nie widzimy też przycisków. Będziemy grać na pamięć. No i jeszcze mamy tutaj dwie bronie, czyli w wersji na PlayStation 4 mieliśmy 3, bo jeszcze był taki Gatling Gun, taki karabin jakby. A tutaj mamy tylko broń lodową i ognistą. Tylko te dwie. I zakładamy je na skrzydełka po bokach. I to wszystko. I teraz jakbyśmy sobie przyrównali obie wersje, to prezentuje się to właśnie
w ten sposób. Wersja na PlayStation 4 i wersja na Switcha. I tutaj jeszcze warto nadmienić, że w wersji na Switcha ten statek z PlayStation 4 jest dodany w wersji cyfrowej, czyli w grze też możemy go używać, mimo że nie mamy figurki tego statku. I teraz zastanawiam się nad rzeczą, którą oczywiście sprawdzę, ale na tą chwilę jeszcze tego nie wiem, że jeżeli mam go cyfrowo, tu jest tak, że jeżeli rozwala nasz statek, to możemy odpalić kolejny w tym miejscu, gdzie nas zabili i grać dalej. A jak rozwalą nam wszystkie statki, to musimy się wrócić do bazy i wtedy się nas daleko cofa. I ciekawy jestem, czy jak mam ten statek cyfrowo i mi go rozwalą i jak podepnę sobie później ten statek z PS4 fizycznie, to czy mi to policzy jako nowy statek i będę mógł grać dalej, czy po prostu, nie wiem, gra stwierdzi, że ten statek mam już rozwalony, bo nie mogę mieć dwóch takich samych statków. Tego nie wiem. Jestem ciekaw, ale nie wiem tego. Ale generalnie chyba powinno to działać, bo te wszystkie części są wymienne i współpracują ze wszystkimi wersjami, więc nie wiem. Przekonamy się jak pogramy. Bo natomiast wydaje mi się, że Airwing natomiast z wersją PS4 nie będzie chyba działał, chociaż da się go zamontować, ale no skoro ta wersja nie obsługuje tego, to wydaje mi się, że on raczej nie będzie kompatybilny z tą wersją. Więc tak to się prezentuje. A jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to zobaczymy. Dzięki za uwagę i cześć.